Cześć, dziś jestem w Poznaniu i zajrzymy na śniadanie prasowe nowej biznesowej linii autokarowej, która będzie kursować między Poznaniem a Warszawą. Zapraszam Was do oglądania. Platynowe autokary kursują od grudnia między Poznaniem i Warszawą. Kurs rozpoczyna się o 6:30 na dworcu PKS w Poznaniu, a powrót o 16:30 na węźle przesiadkowym Metro Wilanowska w Warszawie. Autokary na ponad 310-kilometrowej trasie już nigdzie po drodze się nie zatrzymują, a większość trasy przebiega autostradą A2. Ma to gwarantować przy standardowych warunkach ruchu przejazd w czasie od 3 godzin 40 minut do maksymalnie 4 godzin. Od nowego roku dołożony ma zostać drugi kurs wykonywany kolejnym autokarem. Według planów wyruszy on z Poznania o 6:00, a powrót rozpocznie o 17:30. Choć jak wskazywali przedstawiciele przewoźnika, rozkład nie został jeszcze na 100% ustalony. Na ostateczną decyzję wpłynąć mogą grudniowe doświadczenia przewoźnika. W ramach promocji do 1 lutego w cenie biletu zapewnia się poranny dojazd na dworzec w Poznaniu taksówką. Jak tylko pasażer dotrze do dworca, przed sobą zobaczy nowego Irizara i8. Platynowe autokary dla poznańskiego przewoźnika Fan Club zostały specjalnie przygotowane przez hiszpańskiego producenta. Pojazd jest z najnowszej rodziny Irizara i8. W takim wyposażeniu i konfiguracji siedzeń dotychczas wyprodukowano zaledwie 2 sztuki tego typu autokarów. Projektowanie wnętrza 15-metrowego pojazdu i jego przygotowanie trwało ponad rok, a wszystkie prace objęte były ścisłą tajemnicą. Czym więc wyposażenie pojazdu może zaskoczyć pasażera? Przed wejściem do autokaru pasażer swój bagaż umieści w luku, ale pierwszy nowy element, na który pewnie zwróci uwagę przy wsiadaniu, to luk z wysuwaną garderobą przy środkowych drzwiach. Naprzeciw garderoby jest toaleta z umywalką, a schody prowadzą do przestrzeni pasażerskiej, przedzielonej w tym miejscu na 2 części. Z przodu pojazdu mamy klasę Platinum Plus, tak jakby pierwszą klasę, natomiast za środkowymi drzwiami jest druga klasa Platinum. Na tyle autokaru zaplanowano z kolei przedział kuchenny, gdzie przez obsługę przygotowywane są posiłki i napoje. Szczególnym wyzwaniem dla producenta było przede wszystkim zasilenie pojazdu w potrzebne media. Przede wszystkim w prąd, ponieważ wyposażenie pojazdu jest pod względem zapotrzebowania na energię bardzo bogate. W pojazdowej kuchni zobaczymy dużo sprzętu znanego z naszych domów. Są tu lodówki, zamrażarki, kruszarka do lodu, młynek do kawy i ekspres ciśnieniowy, a nawet piekarniki. Z takim wyposażeniem autokar jest praktycznie mobilną restauracją, kawiarnią i piekarnią w jednym. Pasażer w czasie podróży może skorzystać ze specjalnego menu, dostosowanego do jej warunków, a dania i napoje serwowane są przez personel pokładowy. Za wszystko płacić można gotówką, kartą płatniczą, smartfonem lub też blikiem. Płatnością obecną po raz pierwszy na pokładzie autokaru. No, I'm not a writer. Okay. Na ekranach, które zobaczymy w przestrzeni pasażerskiej, wyświetlany może być obraz z kamery przedniej pojazdu lub też telewizja satelitarna. Pasażerowie do ręki otrzymywać mają też tablety z systemem pokładowej rozrywki. Jeśli pojazd będzie się spóźniał lub też będziemy chcieli poznać jego obecne położenie na mapie, dzięki wyposażeniu w moduł z GPS-em lokalizacja autokaru wyświetlana będzie na stronie internetowej przewoźnika.
To znane już nam rozwiązanie z sieci komunikacji miejskiej, lotniczej czy kolejowej, chociaż u przewoźników autokarowych już nie tak popularne, a równie potrzebne. Zobaczymy też, jak to będzie z dostępem do Wi-Fi i telefonii, bo korzystanie z komórkowej transmisji mobilnej na A2 jest raczej kłopotliwe. I o ile na pokładzie nie ma wzmacniacza, to możemy tracić zasięg w czasie podróży. 30 siedzeń rozmieszczonych jest w 2 klasach, z czego pierwsza z nich, Platinum Plus, to zaledwie 8 pojedynczych siedzeń gwarantujących większy komfort i prywatność podróży. Siedzenia rozmieszczone są tu co około 1,10 cm. Fotel pasażera jest pochylany, a od spodu można rozłożyć podnóżek zmieniający fotel prawie w łóżko. Są tu też naturalnie podłokietniki i rozkładane stoliki ułatwiające pracę lub spożywanie posiłków. Obsługa oferuje też stoliki z poduszką do umieszczenia na nogach, a z takim zestawem można już swobodnie pracować na laptopie. Klasa standardowa Platinum wiąże się z podróżą w zwykłym układzie siedzeń podwójnych, choć mają one zwiększoną odległość między fotelami. Łącznie są tu 22 miejsca. Przy wszystkich siedzeniach znajdują się gniazdka USB oraz kontakty 230V. Klimatyzacja w pojeździe jest też dwustrefowa i może być oddzielnie regulowana dla przedniego i tylnego przedziału pasażerskiego. No dobrze, poznaliśmy już szereg usług świadczonych na pokładzie, to przejazd na pewno nie jest taki tani. I rzeczywiście, cenę biletu możemy porównać z kategorią pociągów Express Intercity. W klasie Platinum, gdzie mamy układ siedzeń 2+2, bilet kosztuje 125 zł, a w klasie Platinum Plus z układem 1+1 bilet kosztuje 180 zł. Z kolei w pociągach EIC bilety odpowiednio na pierwszą i drugą klasę są o 19 lub 14 zł droższe. Z biletami lotniczymi różnie to bywa. Znajdziemy takie za ponad 100 zł. Jeśli jednak chcemy załapać się na podróż następnego dnia, to w godzinach, w których pojechalibyśmy autokarem, taka podróż może kosztować nawet 400 do 500 zł. Cena to jednak nie jedyny czynnik, jaki możemy porównać przy takiej podróży. Mimo trwającego remontu linii kolejowej Poznań-Warszawa, przejazd pociągiem EIC może trwać krócej o kilkanaście minut niż podróż autokarem A2. Lot jest jednak pod tym względem bezkonkurencyjny, bo przelot trwa mniej niż godzinę, chociaż należy do tego doliczyć dłuższy czas dojazdu na i z portu lotniczego oraz czas odprawy czy odbioru bagażu. Połączenie platynowe z góry nastawione zostało też na dojazd do Zagłębia Biurowego na warszawskim Służewcu, potocznie nazywanego Mordorem, oraz możliwość szybkiego przejścia do pierwszej linii metra. Niskobudżetową konkurencją jest tu jeszcze Polski Bus, choć odpada on w przedbiegach, zatrzymując się na przystanku w Łodzi, przez co czas przejazdu między Poznaniem a Warszawą wynosi ponad 5 godzin. Na działaniu biznesowych linii autokarowych w Polsce wyłożyło się już 2 przewoźników. Polski Bus Gold oferował przejazdy z Warszawy do Krakowa lub Wrocławia. W pojeździe również była dodatkowa obsługa i poczęstunek, a między siedzeniami więcej miejsca na nogi niż normalnie. W pozostałym względzie podróż jednak niewiele różniła się od standardowego przejazdu autokarem. Nieco więcej udogodnień było na pokładzie Lux Expressu również w krajowych kursach, np. rozrywka pokładowa. Po pewnym czasie jednak obie marki zniknęły z rynku, najwidoczniej brakowało chętnych pasażerów. Wyższego komfortu podróży poszukiwali oni raczej w połączeniach lotniczych lub kolejowych. Tymczasem na trasie do Poznania mamy obecnie remont linii kolejowej, jest to więc świetny moment na próbę uruchomienia autokarowego połączenia biznesowego. Na uwagę zasługuje też standard podróży, jakiego dotychczas nie świadczono na pokładach krajowych linii autokarowych. Czy to się przyjmie na dłużej? Zobaczymy. Pasażerów w sumie nie musi być tak wielu, bo maksymalnie na pokładzie znajdzie swoje miejsce 30 osób. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!